Siemano, witam wszystkich. Podsumowanie kwietnia. Czas zacząć, pogoda fajnie, instalacje dopisały. Także słuchajcie, zapraszam Was na podsumowanie magazynów energii i jak te magazyny energii się spisują systemem netbillingu. Mimo że ja jestem w netmeteringu, ale już mogę Wam określić, ile ja mógłbym odzyskać, znaczy ile odzyskałem po prostu dzięki magazynom energii. Nie oddałem tego do sieci, tylko odzyskałem z magazynów w net billingu, żebym sobie nie pomylił. Wtedy nie trzeba by było tej energii odkupić, tylko to jest wasza energia. Mając dwa magazyny energii wysoko i niskonapięciowe, już mogę to na bieżąco sprawdzać. Oczywiście mam dane od początku roku. No i dalej, słuchajcie, podsumowanie, znaczy bardziej pokazanie układu kolektorów słonecznych, jak działa u mnie na rurach Heatpipe, dwóch solar trackerów, 385 kW, 5 kW solar trackera, podsumowania auta elektrycznego, ile mi zostaje, bo będąc w netmeteringu cały czas, że tak powiem, mam ten magazyn w sieci, ale też się bawię magazynami swoimi, pompy ciepła, klimatyzatory, bardziej klimatyzatory, bo pompa ciepła, no niby to jest pompa ciepła jedno i drugie, ale kwiecień cały był ogrzewany tylko i wyłącznie dom przez dwa klimatyzatory. Także słuchajcie, startujemy. Czego nie dopowiedziałem teraz, dopowiem za chwilę. Solar trackery 5 kW bifacjalny i 385 kW na panelach monokrystalicznych. Bardzo dobrze sobie dają radę. Pracowały cały miesiąc. Drzewa pylą, wszystko pyli. Ja tego nie myję, nie ma sensu. No, obydwa razem wykręciły prawie 1200 kWh. Instalacja 2,4 kW i 2,800 W panele podłączone pod niskonapięciowy magazyn energii. No niestety już zaczyna być problem z nieprodukcją, że tak powiem, bo z tego falownika nie oddaję do sieci, czyli jak jest magazyn pełny, to wszystko obcina, no i tyle. A jak nie ma co ładować, to nie naładuje, że tak powiem, pełnego. Kolektory, no powiem Wam, grzeją coraz bardziej układ. Zaraz Wam pokażę, bo ja to tym grzeję już na bieżąco praktycznie 800 litrów wody. Pompa ciepła przepalona raz, żeby tylko wymieszać gaz. Cały miesiąc było ogrzewane klimatyzatorami. Tam jest 2,6 kW klimatyzator. Kangur stoi, nie ładuje się, bo jest naładowany, także nie ma sensu go ładować. No kangurem, powiem Wam, nalatałem trochę kilometrów, niby po bułki, a jednak się kilometrów, słuchajcie, narobiło. Klimatyzator 3,5 kW, tak samo, no już na chłodzeniu. Skropliny kapią, trzeba rurkę dorobić, bo przyszedł taki jeden jegomość i wziął, co zrobił? Halo? Zszamał rurkę, bo jestem szamacz wszystkiego, lubię sobie poszamać. Także porządek robię koło domu cały czas. Taki to z niego gad. I słuchajcie, tak, po kolei. Wysokonapięciowy magazyn energii od EWESA. Praktycznie przez ten miesiąc, no dużo energii. Znaczy to wszystko będzie. Jest na to ramka Excel, osobny właśnie net billing z magazynami energii. Znowu ramkę zrobiłem, także tam Wam pokażę właśnie, jak to wyszło z tych magazynów. I tutaj jest tylko z magazynu, ile z baterii wyciągnąłem. To jest bateria 40 kWh użytkowe, 32 kWh, tak jest na 80% ustawiony. Na tą baterię znalazł się klient, także tutaj już wyjeżdża bateria. Tutaj mamy na dzień dzisiejszy niskonapięciowy magazyn energii, 15 kWh, ale już jest w planach prawie 30, 25 na pewno, 30 może. Oczywiście będzie przebudowa, jak wyleci ta bateria. Tutaj na regał pójdzie to wszystko. Dejak bardzo fajnie sobie radzi, powiem Wam, polecam ten falownik. Jestem z niego bardzo zadowolony. Testy będą w firmy z Deje, tylko nie mam na razie po prostu na to czasu, też się go uczę. Będą filmy
z rozjeżdżania się magazynu energii, będzie ładowanie go później do pełna, kolejny miesiąc, także takie cykliczne właśnie, jakby bez balanserów działa taki magazyn, który jest spięty szeregowo i równolegle, jak to sobie działa. Na dzień dzisiejszy, na teraz, przy napięciu 54 V, ale on, koleżka, przekłamuje, czyli jak tu jest 54 V, to tu jest około 53,7 albo 53,6 jest na bateriach. I w takich warunkach, słuchajcie, rozjazdu nie ma żadnego na żadnej baterii. Rozjazd zaczyna się od 54,5 nastawionych tam, czyli od mniej więcej 54 i wyżej. Ale to będę o tym osobny film robił. Muszę sobie nakupić jeszcze tych geigerków małych i żeby lepiej obrazowo wam to pokazać. No i co? Tu się nic nie dzieje, słuchajcie, bo już słonko jest za panelami, ale dzisiaj 13 kWh w magazyn poszło. To też wszystko będzie w Excelu. Tutaj leci MPP Tracker na te 800 W, a te 800 W akurat teraz pracują. 800 W, prawie 600 W generują. I te panele się, zobaczcie, nawet i 3 kWh można z nich wyciągnąć. Te brązowe kreseczki. Tylko to jest właśnie cały czas uzależnione od stopnia naładowania akumulatora magazynu. Jeśli instalacja południowy wschód 2,4 kW nabije mi magazyn energii, to już te dwa panele nie nabiją, bo tu jest ustawione chyba 54 czy 55. Nie pamiętam już jaki jest nastaw, ale troszeczkę jest niższy nastaw jak na Dejaku. No i nie ładuje, czyli wszystko w miejscu stoi, a czasem tej energii po prostu nie upchasz, farelki nie będziesz grzał powietrza, to nie ma sensu, naprawdę. Dlatego z off-gridem tak to jest. Klątwa od gridu, że na film nabite to pełno i nie będzie tego używać. Ale jak pokazały ostatnie testy, Leaf Epo 4 daje radę. Roczne Leaf Epo 4 wykręciło lepszy wynik przez to, że umiejętnie je naładowałem. Także tu nie ma co się bać. Leaf Epo 4 tym bardziej budować, ładować, co tam chcecie. Także temat tutaj, słuchajcie, zamknięty. Buderusik nagrzany. Buderusik, trochę pompa pochodziła, bo parę dni było zimnych, nie było słońca, to brakowało. Tam nie pamiętam, coś spadło. Coś spadło. Zaraz będzie zwarcie. Ja wiem co spadło. Gdzie on jest? Tutaj smartfona położyłem. Popatrzcie, widzicie? Chwila nieuwagi i zaraz by było. Ja chciałem tylko obrazowo wam pokazać. Tam leżeć. Za chwilę pójdzie z dymem. Będą w wiadomościach pisać. I tak, układ solarny. Słuchajcie. Heatpipy 66 rur zaczynają szaleć. Zbiornik 300-litrowy dzisiaj nagrzany jest do 70 stopni. 70, zaraz zobaczymy przeskok. Stryk jest 69 stopni dokładnie. Później buforowy zbiornik 500 litrowy nagrzany jest już do temperatury. Dzisiaj dobiło do 45 stopni. A woda jest cały czas używana. Wieczór w wieczór. I pośrednio jeszcze tutaj zbiornik 150. On teraz patrzyłem przedtem ma 30 stopni. Także cały układ widzicie, macie chyba 46, 30 i tu 70 stopni. I zaczyna to się dosyć, powiem wam, dosyć się zaczyna to nagrzewać. Zobaczymy. Jest w planach tutaj 800 litrowy zbiornik. Jak będzie za dużo, jak już tu będę miał, że tak powiem 80 i tu będę miał 80, to wtedy zakryję kolektory. A do tej temperatury jeszcze kawałeczek, także na razie na spokojnie to sobie leci. Bateria czeka na rozbudowę. 5 kWh tutaj ładnie stoi w Leaf Epo 4. A tu co? Cały czas na sieć. Bateria 100% pełna, bo nie ma z czego używać. Dzisiaj już trackery wyprodukowały prawie 79 kWh. Do baterii 5 poszło, z baterii 2. Co jest wczoraj z nocki zostało. Jak widzicie, eksport, import. No i miesiąc, szkoda, że tutaj nie można cofać miesięcy, ale to wszystko jest, słuchajcie, w Excelu. Także chyba tyle. Resztę teraz zapraszam was na część Excela. Także zaczynamy Excela.
najpierw od głównej instalacji, głównych zużyć, później będzie off-gridowa i autoelektryczne, później będzie jak wychodzą magazyny w net billingu, mimo że ja jestem w net meteringu, dobrze mówię, tak chyba dobrze. I jeszcze później będzie uzyski z solar trackerów i jeszcze Wam pokażę jak magazyn energii wysokonapięciowej, jak to wygląda i jeszcze Wam pokażę stacji pogodowej, no bardziej rozbudowana, a nie to co tutaj tylko podsumowanie. No, także tego jak zwykle się nazbiera, coraz więcej się zbiera i lecimy od początku, słuchajcie. Czyli tak, z sieci pobrałem 181 kWh, do sieci oddałem 579 kWh. No niestety nie ma opcji, magazyn za mały, 40 kWh, ale 32 użytkowe, to nie ma za bardzo w co pchać. Produkcja z dwóch solar trackerów, no prawie 1200 kWh, także bardzo ładna produkcja. Autokonsumpcja, czyli tutaj jest moja autokonsumpcja plus jeszcze z magazynu, no 51%, resztę trzeba było oddać w sieć. Nadwyżka idzie pomalutku do góry, bo zaczynam wypychać energię do sieci. Jest 769 kWh w magazynie. Jest na pewno więcej, bo ja się opieram tylko na danych z licznika, a tu jeszcze jest naliczanie godzinowe. I tak, zużycie prądu 802 kWh. No, zużycie spadło przez to, że już nie trzeba tyle ogrzewać po prostu domu. I tak, domowy prąd użytkowy plus ładowanie elektryka to jest 590 kWh, pompa ciepła zużyła 12 kWh, farelka 10 kWh, pompa ciepła, powietrze, woda raz była przepalona, żeby gaz przemieszać, także 2 kWh, pompa jest wyłączona już w tym miesiącu. Klimatyzator 3,5 kW, 67 kWh, 2,6 kW, 121 kWh, czyli razem ogrzewanie i nawet trochę, chyba za 2 dni chłodzenia było w kwietniu, 200 kWh. Podsumowanie z pompy ciepła nie ma tutaj, bo nie pracowała. Średnia temperatura 11,2, średnia prędkość wiatru 3,9 km na godzinę. Tak to wygląda w ogólnym podsumowaniu. Teraz przejdziemy do instalacji off-gridowej, tylko ja tutaj muszę zrobić taki myk, już momencik, zaraz, ja już ją widzę, ale wy jej jeszcze nie widzicie. Gdzie ona jest? Tu jest, o właśnie, ta instalacja nas interesuje w tym momencie. I tak, no taka off-gridowa nie do końca, bo podbieram z sieci, ale do niej nie oddaję. Może inaczej, nie pobieram z sieci, tylko podbieram z wysokonapięciowego magazynu energii. Jak już tam braknie, to dopiero podbieram z sieci. I tak, poderwać trzeba było 46 kWh, zużyte zostało 230 kWh, czyli mojego finalnie zostało 184 kWh. Także bardzo ładnie to, coraz większe wyniki. Ja tutaj nie podaję produkcji z instalacji fotowoltaicznej. No słuchajcie, tutaj nie ma sensu, bo jedna instalacja to jest 2,4 kW, druga 800 W pik i jak jest magazyn pełny, no to nie produkuje i tyle. W tamtych solar trackerach mam sieć, także tam mogę podać produkcję, bo zawsze wykorzystam całą energię, a tutaj tylko to co się udało. Chyba że można by było to jakoś dodatkowo zrobić, ale to niepotrzebnie. Tutaj ile się udało po prostu odzyskać. No i słuchajcie, jak na ten rok, bo tutaj jest jeszcze z tamtego roku 504 kWh zostały. Ja liczę całość, odkąd są magazyny energii niskonapięciowe. Także już 1001 kWh udało się odzyskać. Tutaj mamy styczeń, luty, marzec, kwiecień, 4 miesiące. I tutaj mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, czyli 10 miesięcy, 1000 kWh z takiej małej instalacji. Dużo, mało, powiem Wam, ciężko powiedzieć. Kiepski kierunek i no jeszcze tego najlepszego słonka nie widziała tak naprawdę. Także no ile będzie, tyle będzie, bo tutaj południowy wschód i cudu nie ma. Dobra, przechodzimy do auta elektrycznego. W tym miesiącu no, udało się troszeczkę pojeździć, mimo że taka jazda niby w koło komina. A zobaczcie, już 7000 km elektrykami zrobiłem od tamtego roku, od sierpnia. Także no, po bułki do sklepu to dosyć często jeżdżę. I mamy 1290 km przejechane.
na co poszło 283 kWh. To jest ładowane. Ile musiałem naładować, nie ile zużyłem, tylko naładować, bo to się liczy, ile trzeba wepchać w to auto, tych kWh. I średnia włożonych kWh to jest 22 kWh na 100 km. Także powiem Wam, bardzo dobry wynik jak na takie auto w takiej starej technologii, że tak powiem. No i moja oszczędność, słuchajcie, bo ja liczę sobie tutaj średnio całoroczną spalanie auta, którego się pozbyłem, czyli 7 litrów ropy na 100 km. To jest liczone razem z wymianami olei i innych tam pierdół, szmerów, bajerów, bo to wszystko poszło przy elektryku, to nie występuje, a w aucie spalinowym trzeba takie rzeczy robić, także przyjąłem całorocznie 7 litrów na 100. Cena średnia w kwietniu to jest 6,71 za litrę. No tak Google mi pokazało i przy tym oszczędność wychodzi mi już 606 zł w tym miesiącu. Nie wydałem na paliwo, a wszystko wyjeździłem prądem. Także no już z tamtego roku i to co Wam pokazywałem właśnie z tamtego roku i z tego mamy 3200 już zaoszczędzone na jeżdżeniu elektrykiem. Nie poszło na paliwo, także wygląda to coraz lepiej. Teraz tak, teraz jak wychodzi, słuchajcie, już przeskakuję. Jak to wychodzą te magazyny przy tym, gdzie on mi się schował? Momencik, o jest tutaj, właśnie. Już przeskakuję, no, był kiedyś Excel normalny, teraz to porobili w okna i muszę się męczyć. Jak ten netbilling, w którym nie jestem oczywiście, ale mogę Wam pokazać już pracując w tym roku na magazynach energii, jak ten netbilling wychodzi w tych magazynach energii. I tutaj macie, słuchajcie, wysokonapięciowy magazyn 40 kWh, użytkowe 32 kWh, jako w 80% używam. Współpracujący z dwoma solar trackerami o mocy 885 kW. I jak widzicie tutaj styczeń, luty, marzec, kwiecień. W kwietniu udało się z baterii odzyskać. Liczymy to, co wyciągniemy z baterii, czyli całe straty zostają za nami. 265 kWh. Niskonapięciowy magazyn energii liczę całe, bo ja tutaj nie oddaję do sieci, także wszystko, co z niego wyciągnę, to jest tylko i wyłącznie dla mnie na plus. Przy niskim magazyn energii oczywiście, niskonapięciowy magazyn energii oczywiście to jest 15 kWh nominału, 13 użytkowe i instalacja 2,4 kW południowy wschód i 0,8 kW południowy zachód. I tutaj mamy 184 kWh w kwietniu odzyskane z tego magazynu. Także finalnie z dwóch magazynów udało się odzyskać 449 kWh. Powiem Wam, no 500 kWh po drodze nie chodzi, bardzo dobry wynik. Jak widzicie, już w tym roku mamy najsłabsze dni. Kwiecień to już dopiero zaczął być takim, znaczy najsłabsze miesiące. Kwiecień dopiero zaczął być takim lepszym miesiącem, a jak widać w marcu też z rana tego słońca udało się złapać, tylko marzec był zimniejszy i w marcu lepiej ta fotowoltaika pracowała, a w kwietniu znowu jest cieplej, ale już więcej tych słonecznych dni, ale nie ma zużyć znowu i nie udało się z tej baterii nie wiadomo ile wyciągnąć. Tak to po prostu, słuchajcie, wygląda, ale już w tym roku 811 kWh wyciągnięte z magazynu energii, czyli jeśli mielibyście taki magazyn energii 30 kWh użytkowych, że tak powiem, to już w kwietniu 811 kWh nie musielibyście tak naprawdę dokupić sieci, tylko by było wykorzystane bezpośrednio dla Was. Przy takim mają w gridzie prawie 500 kWh udałoby się już dla siebie uzyskać. No i summa summarum już się robi za te 4 miesiące 1308 kWh, także to już nie są jakieś takie małe wyniki. Też nie są spektakularne, powiedzmy szczerze, no pokazuje jak jest. Ja się tym bawię, także dzisiaj magazyny są, jutro może ich nie być, będzie co innego, zobaczymy. Tak to wygląda, także każdy, żeby miał świadomość jak to wygląda, że tak powiem, nie? I tak jeszcze to już moje podsumowanie Solar Trackera to już taka tradycja od 8 lat, także nie może być, żeby, słuchajcie, tego nie było. I lecimy do Solar Trackerka. Tak jak mówiłem, dwa Solar Trackery 385 kW, tutaj macie na czarno
do kiedy pracował. Później już był zbudowany drugi Solar Tracker 5 kW, także tutaj już na czerwono lecą ich wspólne wyniki i w kwietniu mamy 1190 kWh. No a tak na równiutko w miarę wychodzi z poprzednimi latami, nie ma ani za dużo, ani za mało, tak w sam raz. I tak w tym roku już jest 2854 kWh produkcji, co nam daje 322 kWh z 1 kW instalacji i w ogóle te instalacje dwie wyprodukowały już 64 461 kWh, co nam daje już ponad 10 210 kWh z 1 kW instalacji. Także lecimy teraz jeszcze do wysokonapięciowego magazynu energii i lecimy dalej. Tak wygląda współpraca wysokonapięciowego magazynu energii z Solar Trackerami. Tutaj macie produkcję, zużycie, oddawane do sieci, co było, także no jak nie było możliwości, to trzeba było oddawać do sieci. Zakup energii, jak widać, minimalny, gdzieś coś tam brakło. Ja ogólnie mam podsysanie ciągle 150 W, także średnia 2,5 kWh potrafi na dobę wciągać z sieci. Ładowanie baterii, no prawie codziennie, powiem Wam. Rozładowanie też, jak jest naładowane, to idzie rozładowanie. Także wszystko działa tak, tutaj słuchajcie, z automatu. I tutaj słuchajcie, mamy tak, nie wiem dlaczego mi nie podzieliło, ale wcześniej mam, powiedziałem, ile się udało odzyskać baterii, a teraz już tak, że tak powiem, po całości, czyli z tej produkcji, która była 1190 kWh, 48% poszło w sieć, a 51% udało się wykorzystać. No i przy zużyciu na ten magazynie tylko i wyłącznie 718 kWh, 20% jeszcze energii trzeba było podebrać z sieci. No jakbym nie miał podsysania, jakbym się odciął, to pewnie koło dychy bym musiał odjąć, ale już widać tą przewagę magazynu. Plus tutaj jak patrzyłem, właśnie nie wiem dlaczego w tej aplikacji tutaj na stronie mi nie dzieli, a w aplikacji normalnie na telefonie mi dzieli, ale jak patrzyłem, tutaj było tak pół na pół, czyli z tych no, prawie 80% było 40 z magazynu i 40 bezpośredniego, także no tak prawie no równo można powiedzieć, czyli magazyn zrobił połowę roboty. No i pogoda bardzo różnoraka, jak widzicie najniższa temperatura -1 prawie było, najwyższa 26,9, czyli też fajnie ciepełko jest, średnia 11,2, prędkość maksymalna wiatru to było w porywach 43 km/h, 35, najwyższa prędkość taka stała, najniższa 0, bo nie wiało, i średnia to jest 3,9 km/h, porywy średnia 5,2 km/h. Tutaj jak widzicie temperatury jak się kształtują, także było ciepło, później trochę się oziębiło i znowu się ciepło zrobiło, tak, że tak powiem. Wieje dosyć, no prawie codziennie wieje, jak widzicie te słupki do góry, to praktycznie codziennie wieje, ale tych kilometrów na godzinę jakoś, metrów na sekundę to jeszcze mniej wychodzi. Kierunek west, wschód, east, west czy zachód, to myli mi się, no ale kierunek bardziej południowo-wschodni, o może tak, jakoś tak wychodzi. Południowo-zachodni, bardziej nie wschodni. To west to na zachód, dziki zachód, wild west. Południowo-zachodni, zawsze mi się to myli. Bardziej południowo-zachodni kierunek wiatru, opadów mało. Raz, dwa, trzy, no 4 razy coś popadało, mało mamy opadów, ciśnienie od 1040 do 1010, no niżej 1000 nie było, a słonecznienie jak widać już podchodzi nam pod 900 W na metr kwadratowy. No indeks UV też już plus 10, plus 11, także już taki dosyć indeks UV mocny. No i dobra, słuchajcie. No i także słuchajcie, tak to wygląda, jak widzicie,
magazyny się sprawdzają, ale widać, że dalej za mało, tak jak moje możliwości, żebym miał te 40 kWh użytkowe, tylko ja go nie chcę tak już od deski do deski cisnąć. To może by się udało więcej tego podkraść. Jak rozbuduję Lifę po 4, też będę mógł więcej tej energii wykorzystać. Od czasu do czasu tak na przykład mogę ładować elektryka nie z niskonapięciowego, tylko z wysokonapięciowego. Także w niskonapięciowym mi zostanie tej energii na dłużej, na więcej, bo tu tylko 2,4 kW i 800 W, także w tych warunkach i tak tam było coś 13 kWh plus te 3, no 16 kWh w niego poszło, także i tak nie ma źle, mimo tego, że kierunek południowy wschód i od wschodu mam tam drzewa, także instalacja do 9 godziny gdzieś jest mniej więcej zacieniona. Tylko w zimie jest to jest tak ustawione, że akurat na okres przejściowy i zimowy to ona jest cały czas w słońcu. No i co do NetBillinku, no sami widzicie jak to wygląda, ile przy takiej instalacji jak ja mam, przy takiej pojemności baterii, przy zużyciach, ja staram się więcej w dzień zużywać, dlatego tą konsumpcję mam dosyć dużą, ale jak trzeba to i po nocy wszystko idzie. Tak wygląda zużycie z baterii, ile można by było odzyskać nie odkupując, bo jak nie kupicie, to nie wydacie, może tak, nie oddacie energii za darmo i później nie odkupicie jej praktycznie no, za drogo, że tak powiem, tylko tę energię skumulujecie sobie tutaj i no jakieś te 20% straty już trzeba na wysokonapięciowych liczyć. Na niskonapięciowych ktoś powie, że na baterie mniej na swoje potrzeby potrzebują, ale macie większe straty na przetwarzaniu. Też o tym film będzie ile przy jakim obciążeniu daje, właśnie generuje na tych 40, na 52 V straty. No to jest dosyć spora różnica, tam masz 6 kW poboru, a tu 500 W na przetwarzanie bierze, to taka wysokonapięciowa przy 6 kW to ona tam może 50 W na przetwarzanie bierze, albo i mniej. Czyli no summa summarum robi się później coś większego, no ale wszystko jedno w jedną, drugie w drugą idzie. Także jak na razie jest fajnie, jest stary system, ja się cieszę, ale chcę Wam jak najwięcej pokazać jak to działa w nowym systemie. Może się pojawi turbina wiatrowa, no przyszły jakieś wieści, że coś będzie, ale na razie jest cisza. Zobaczymy. Wszystko wyjdzie w praniu, także ja mówię, ja już mogę, nie muszę, to na siłę nic nie będę budował. Jak ktoś chce postawić u mnie turbinę wiatrową, nie ma problemu, udostępniam magazyn wysokonapięciowy, bo to już pasuje pod falownik, no a tak przeważnie dajaka 15 kW i pokazuję Wam całą prawdę o turbinie. No trochę tego wiatru w mnie jest, także średnio statyczny polski bym był taki. No zobaczymy. Na razie cisza. Zobaczymy co dalej. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Słoneczka życzę. Trzymajcie się. Cześć.